Cześć, mam na imię Michalina i od jakichś 3 lat amatorsko sobie szyję. Nauczyłam się tego z YouTube'a. Bardzo lubię cały proces tworzenia czegoś z niczego, tym bardziej, że większość materiałów, z których szyję, pochodzi z drugiego obiegu, a sam proces szycia jest dla mnie niezwykle odprężający i uwielbiam to robić. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak uszyłam kamizelkę, którą mam na sobie. Spoiler! Zainspirowaną moją tablicą na Pinterestie. Nie będzie to tutorial, ale jeżeli ktoś z Was znajdzie w tym filmie coś wartościowego, coś pomocnego, jakąś technikę, która Wam się przyda, to super. Jeżeli tak jak ja lubicie tego typu filmy, to weźcie kubek kawy albo herbaty i zaczynamy. Ostatnio byłam w swoim lumpeksie. Większość materiałów, które kupuję do moich projektów, kupuję w lumpeksie i napotkałam na bardzo dobry, szczerze mówiąc, dzień, bo było bardzo dużo materiałów do wyboru w dobrych cenach. Zresztą zawsze materiały tam są w dobrych cenach. Jeżeli też chodzicie po lumpeksach i szyjecie, polecam patrzeć na pościele, patrzeć na zasłony. Ale u mnie na przykład w moim lumpeksie zdarzają się też po prostu kawałki materiału, tak zwane kupony materiału. No i to, co udało mi się znaleźć akurat ostatnio jak byłam, to jest na przykład wiskoza. Na pewno coś z tego uszyję, ale nie dziś. Drugie, co znalazłam, to kawałek bardzo grubej takiej bawełny 100% w kwiatki, też wydaje mi się fajny. No i to, co dzisiaj użyję, to bawełna też 100%, gruba, w kratę, niezwykle elegancka, fajny materiał. Szczerze mówiąc nie wiedziałam, czy na pewno to jest materiał, ale polecam fajny hak, żeby sprawdzić, czy materiał jest naturalny, czy jest to poliester. Kawałek różek podpalacie sobie i jeżeli się pali, to jest to naturalny materiał, jeżeli się topi, jest to plastik, czyli pewnie poliester. No i tak, co dzisiaj szyjemy? Nie wiem, czy też zauważyliście, ale w tym sezonie, też już trochę w poprzednim sezonie, popularne są takie pasujące do siebie sety. Kamizelka elegancka, taka garniturowa i spodnie do tego. Więc ja z tego materiału uszyję sobie taką kamizelkę. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, ale myślę, że wiecie, no to pokażę tutaj kilka przykładów. Ja jedną taką kamizelkę mam już, kupiłam ją w zeszłym roku w Mojito. Kosztowała ileś tam pieniędzy, tym bardziej, że nie kupiłam tego na promocji, więc no co, uszyję sobie sama. Skąd wezmę wykrój? Skąd wezmę szablon wykroju? Rozglądałam się na Etsy za wykrojami do zakupu, do pobrania i jest ich mnóstwo tak naprawdę, ale potem wpadłam na ciekawy pomysł. Wykorzystam kamizelkę, którą też kupiłam w lumpeksie jakiś rok temu. Jest to zimowa kamizelka, bardziej jesienna, wykonana z wełny i jest świetna. Rozmiar jest perfekcyjny, krój jest perfekcyjny, idealnie na mnie pasuje. Natomiast mając ją przez sezon jesienno-zimowy, okazało się, że założyłam ją tylko raz i stwierdziłam, że troszkę się marnuje. Raczej nie będę miała do czego ją założyć, do niczego mi nie pasuje i szczerze mówiąc trochę gryzie. Więc stwierdziłam, że rozłożę ją na czynniki pierwsze i z tego zrobię swój wykrój. Jeżeli będę chciała, bo trochę szkoda, faktycznie jest to vintage, jest to jakaś szwedzka marka, wełna i wiskoza. Natomiast jeżeli będę chciała znowu ją nosić, no to po prostu ją sobie zszyję. Rozpoczynam proces dekonstrukcji kamizelki i już na samym początku zaczynam kwestionować swoje wybory. Zabieram się trochę jak pies do jeża, ale jak już się dobrałam do środka, to poszło z górki. Połowę kamizelki mam rozprutą, teraz rozprasuję sobie wszystkie te zagięcia, przeniosę kawałki na papier i będę miała szablon wykroju.
że jak rozprasowałam te części, to już mam tam zapas na szef, ale zauważam, że ten zapas jest dosyć mały, więc sobie po prostu dokładam. Dobra, mam wszystkie elementy. Teraz muszę to wyciąć. Teraz muszę to wszystko oczywiście przenieść na materiał. Szczerze mówiąc nie wiem, czy on ma prawą albo lewą stronę. Wszystko wygląda tak samo, ale ustawiłam tak, jak myślałam, że będzie dobrze. No i najtrudniejsza rzecz, będę chciała, żeby ta kratka do siebie pasowała mniej więcej. Nie będę się za bardzo starać, więc tutaj sobie tak ustawię, żeby wszystko było równo. Zepnę pineskami. Boże, szpilkami. Ustawiam sobie te niebieskie paski, żeby było w miarę równo. Mam wycięte. Teraz sobie wytnę jeszcze podszewkę. Na podszewkę mam taką wiskozę beżową. Taka nie to cienka, nie to gruba. Ale to już sobie zrobię poza kamerą. Podszewka wycięta, ale nie zacznę dzisiaj szyć, dlatego że tracę światło dzienne. Poza tym zmęczona jestem trochę i głodna. Zacznę szyć jutro, ale wykrój tak naprawdę to jest najgorsza rzecz. Potem jest już z górki i sama przyjemność, także dla Was to będzie sekunda, ale widzimy się jutro. Dobra, skończmy to dzisiaj. Widzicie, co tu się wydarzyło? Patrzę i nie mogę uwierzyć. Jeszcze zanim sobie połączę tył,
to dodam sobie tutaj element na przodzie, bo ta kamizelka miała tutaj kieszeń, taką dosyć płytką. Ja nie będę robić kieszeni, bo nie wiem, do czego miałabym ją użyć, szczerze mówiąc. Chyba tylko, żeby wsadzić jakieś 5 zł na parkomat. Ale zrobię taką udawaną kieszeń. W sensie tylko tak dla wyglądu. W zasadzie mam 2 kawałki, które zszyję razem. Takiego prostokątu i będzie coś takiego tutaj. Zanim to przyszyję, to oczywiście prasowanie. Prasowanie to nieodzowna część szycia. Gdzieś kiedyś usłyszałam, że 70% szycia to prasowanie. Pamiętajcie, po każdym etapie wszystko sobie przeprasować naprawdę robi to różnicę. Jeżeli chodzi o prasowanie wypukłości, to nie mam tutaj profesjonalnych krawieckich narzędzi. To, co użyłam, to jest to piłka do masażu mięśni, którą owinęłam sobie w szmatki i na tym sobie prasuję. Spełnia swoją rolę. Tak to wygląda do tej pory. Z plusów to jestem naprawdę dumna, że udało się wzór tak dobrze tutaj dopasować, tą kratkę. Z daleka wygląda idealnie, z bliska, no może milimetrowe jakieś tutaj margines błędu, ale jest ok. To z plusów. Z minusów, no to oczywiście muszę poprawić ten błąd, który tutaj zrobiłam przy robieniu wykroju, czyli jeszcze raz obrysować pod pachami. I drugi minus, że wydaje mi się, że jednak za dużo pododawałam centymetrów na ten wykrój, bo się wydaje troszkę za luźna. Ale chyba zrobię tak, bo nie chce mi się tego wszystkiego już przeszywać, no bez przesady. Chyba zrobię tak, że po prostu jak będę zszywać boki, to nie będę ukrywać szwu pod podszewką, tylko sobie obrobię zygzakiem i zszyję normalnie i w razie czego będę sobie mogła ją poluźniać, pociaśniać, zwęzić, poszerzyć i myślę, że będzie ok. No. Super. Teraz podszewka. Podszewka jest dwuskładnikowa. Składa się z obłożenia, z materiału wierzchniego i podszewki z innego materiału. Szczerze mówiąc, musiałam zgooglować, jak się to nazywa po polsku. Po angielsku jest to facing. Robi się to tak, że rozcinacie sobie wykrój w danym miejscu i w miejscu rozcięcia trzeba dodać po 1 cm z każdej strony i potem to zszyć. Jeżeli w trakcie noszenia kamizelka gdzieś Wam się rozchyli przy szyi czy dekolcie, to nie będzie widać ten ładny materiał, a nie brzydką podszewkę i lepiej to po prostu wygląda. Teraz wierzch kamizelki i podszewkę należy ze sobą połączyć, zaczynając od boków kamizelki, dekoltu i wokół szyi. Kocham ten moment, kiedy szyję sobie jakiś dłuższy element i staje się to. Skończyła mi się nitka w bębenku. Aby ładnie to wszystko wywinąć, rogi kamizelki i zaokrąglenia należy naciąć.
wywinięciem należy zrobić jeszcze understitching, czyli podszycie zapasu na szef do podszewki, przyszywając 2-3 mm od krawędzi obłożenia, aby zapobiec jego wywijaniu się na zewnątrz. Na rogach może być trudniej tam dotrzeć, więc spróbujcie dojechać tyle, ile się da. Już jestem bardzo blisko końca. Wszystko tutaj mam obrobione wokół szyi. Jedyne co, no to sobie z boki zszyję, tak jak mówiłam, na samym końcu. Teraz to, co trzeba zrobić, to wokół ręki. I zrobię to metodą tak zwaną burrito. Wygląda ono tak. To sobie rolujemy w takie burrito. Rozczłonkowujemy i zszywamy tutaj. Wybaczcie, kamera przestała mi nagrywać, bo karta była zapełniona. Tak wygląda praktycznie skończona kamizelka. Tak wygląda w środku. Wszystko fajnie obrobione. Ta cała podszewka też wygląda bardzo fajnie. No może oprócz tego, ale no zrobiłam to z premedytacją, także jestem w stanie z tym żyć. To sobie troszkę obrobię ręcznie, powiedzmy, żeby nie było widać na zewnątrz. Co zostało, to tylko guziki tak naprawdę. Guziki mam takie drewniane. 5 guzików zrobię tak samo jak miała ta oryginalna kamizelka. Myślę, że będzie fajnie. Nie zrobiłam tych guzików tego dnia, to już jest następny dzień. Aby wyznaczyć miejsce dziurek, przykładam oryginalną kamizelkę i sprawdzam mniej więcej, czy jest równo. Nie jest, ale dla 1 mm nie będę sobie zaprzątać głowy matematyką. Rysuję sobie początek dziurek i ich szerokość i obszywam maszyną. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie lajka. Będę też wdzięczna za ogromny kredyt zaufania w postaci subskrypcji. Mam w głowie dużo projektów, dużo planów, jeżeli chodzi o moje szycie. Mój zbiór tkanin, które czekają na swoją kolej, także jest duży, także chętnie podzielę się tym wszystkim z Wami. Myślę też o nakręceniu filmu, gdzie pokazuję wszystko, co uszyłam do tej pory przez te 3 lata mojego szycia, więc dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taki film. Chętnie go przygotuję. A teraz zapraszam na efekty mojej pracy i do zobaczenia. Pa!